Cześć, witajcie na kanale Tort. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Dzisiaj będziemy malować Malbork. Zamek w Malborku. Ja, zobaczcie, już sobie pozwoliłem przygotować szkic ołówkiem na bazie zdjęcia. I zabieramy się do działania, do pracy. Zobaczcie, to jest moja paleta. Wygląda w tym momencie tak. Nasze niebo będzie mocno szarawe, dlatego na początku będziemy używać głównie tej strony palety. Pobieram wodę i zaczynamy aplikować szarości z bielą do tła. Znowu pobieramy wodę i dorabiam troszkę koloru. Postaram się poomijać większość budynków, ale nie będę tego robił tak super precyzyjnie ze względu na to, że to jest dopiero tło i pierwsze podkłady. Znowu pobieram wodę. Im bliżej środka będziemy iść, tym więcej bieli będę dokładał, bo chcę, żeby środek był najjaśniejszym miejscem na całym obrazie. Dlatego tutaj będziemy już mocniej iść w biel. Te detale wystające u góry budynków na razie będę zakrywał. Dopiero później odświeżymy je sobie małym pędzelkiem. Musicie pamiętać oczywiście, że jest to pierwszy podkład, więc na to pójdą jeszcze inne kolory i narzędzia. Na razie przygotowujemy sobie tą bazę, na której będziemy pracować. Pobieram znowu jasno-szary. Do tego momentu będzie jasno-szaro. Później zaczniemy trochę przechodzić w szarawe brązy aż do ciemnych rogów. To nam bardzo ładnie skontrastuje ciemniejszy zamek. I tak jak mówiłem, przejdziemy teraz w troszkę ciemniejsze, bardziej brązowe szarości. Dlatego dobieram znowu, zobaczcie, tego ciemniejszego szarego oraz tym razem już troszeczkę ambru.
To jest jeszcze mokre, więc mogę fajnie ze sobą te dwa kolory wymieszać. Dzięki temu przejście nie będzie zbyt drastyczne. Dodaję bieli. I znowu szarość z brązem i bielą. Tutaj chcemy mieć najciemniej w tym rogu. Tego samego wprowadzimy troszkę w drugim rogu i może w rogach od samej góry. Też zobaczcie, ciemno. Pobieram wody. I tymi ciemniejszymi trochę przejedziemy górę. Dodamy sobie jeszcze w niektórych miejscach przejaśnień żółtą, ochrą, szarym oraz białym. Tylko musimy stworzyć taki kolorek nie wyróżniający się aż tak bardzo mocno od całości. Na przykład tutaj, zobaczcie, będzie fajnie wychodziło światło zza tych budynków. O. To nam trochę ociepli atmosferę całego obrazu. Dobrze. Teraz zejdziemy sobie już tutaj, im bliżej będzie jeziorka, tym więcej dodamy błękitów do tego nieba. Ja sobie przygotowałem tutaj dwa fajne błękity. Możemy je ze sobą na początku zmieszać oraz troszkę z tą żółtą ochrą oraz bielą. To będzie nam tworzyło takie łagodniejsze przejście. I już bliżej jeziorka bardziej czysty błękit. Dodam wody. Podkład na niebo jest właściwie wykonany. Będziemy oczywiście do tego wracać, pracować nad tym kolejnymi warstwami, ale przechodzimy od razu dalej. Zamek zostawimy sobie na koniec. Zaczniemy teraz od razu z tą wodą. I chcę, żeby tutaj się stworzył mocny, taki nowoczesny kontrast, więc nawet samą mocną czernią tutaj pojedziemy te najbardziej zaciemnione obszary przy samym zamku. Widzicie, tak jak będzie się odbijała później ta wieża, też schodzę od razu mocno zaciemnionym miejscem w dół. Będę miał później gotowe odbicia dzięki temu. I jeszcze dodamy tego cienia tu do końca. Dobrze. Teraz zaczniemy troszkę przechodzić w brązy. Zamek będzie w brązach, czerwieniach, pomarańczach. Dlatego musimy tutaj też trochę tego pokazać na wodzie jako odbicia. Tutaj dodamy sobie szarości. I znowu troszkę czerni u góry. Dalej pójdziemy w ciemną czerwień. Zmieszam, zobaczcie, czerwień z czarnym.
Nawet wezmę chyba trochę czystej, dlatego że mój pędzel jest jeszcze brudny, on i tak będzie ją bardzo mocno ściemniał. I przejście pomiędzy tymi dwoma kolorami szarości oraz brązy aż do czerwieni. Dobrze. Teraz ta wieża, mimo że tu jest na razie rzucony taki mocno czarny ten cień, to dodamy wciąż sobie trochę szarości z czerwieniami, żeby pokazać, że to jednak jest odbicie kamienia, muru, z którego jest zbudowana wieża. Później poprawimy to szpachlą, ale w tym momencie robimy podkład jak najbardziej odpowiadający do już oryginału. Dobrze, i dodamy troszkę rudawych świateł w niektórych miejscach na tej wieży. Niech się też odbijają, tam też pojawi się rudy, więc to takie będzie naturalne. I kolejne odbicie to jest ten murek. Widzicie? On musi być mocno jaśniejszy, dlatego że on już jest tutaj wyłoniony na nasze światło padające z lewego górnego rogu. Tak, coś w tym stylu. I następna wieża delikatnie schowana z tyłu, więc może być już trochę bardziej w brązach. Szaro-brązowe, troszkę ciemniejsze od tego kolorki. Dokładam wody. Nałożymy też brązowszego koloru troszkę tutaj, więcej światła u góry. I tutaj pojawią się pewnego rodzaju drzewka później, więc od razu też im zrobimy ciemnoszary cień, takie odbicie w tej wodzie. Dobrze, skoro mamy już odbicia wszystkich budynków, to przechodzimy do koloru wody. Kolor wody zrobimy w takich mocnych, fajnych niebieskościach. To będzie nasz pierwszy podkład i musimy teraz to ze sobą połączyć. I analogicznie tutaj jest to światło, dlatego przejdę sobie w błękit. Tutaj musi być jaśniejszy niebieski. Natomiast z prawej strony będzie niebieski pomieszany z czernią. Jest to już ciemniejsze w cieniu. Cień jest rzucony przez zamek na wodę. I przechodzimy do strony z cieniem. Mieszam, tak jak mówiłem, niebieski z czarnym. I ciemnym niebieskim z tej strony uzupełniamy resztę niedomalowanego płótna. Pobieram wodę. Moja farba się już troszeczkę nam szarpie. I świetnie nam się tutaj wszystko już połączyło.
Teraz możemy śmiało zabierać się za nakładanie podkładu na nasze budynki. W tym celu już wezmę troszeczkę mniejszy pędzelek, ten jest taki bardziej sporawy do tych wszystkich rzeczy dookoła, do zakrycia większych powierzchni. Teraz weźmiemy sobie, powiedzmy, takiego rozmiaru, prawie że połowa tamtego, pędzel płaski, nylonowy, miękki. I zaczniemy nakładać na razie podkłady na budynki. Z tej strony chcemy mieć generalnie światełko. Z prawej strony znowu musi się pojawić cień. Dodam też troszkę do tych szarości niebieskości, żeby ładnie nam to grało z wodą. Na spodzie pójdziemy w brązy. Resztę wypełnimy jasno-szarym kolorem. To jest podkładzik na pierwszy budynek i do góry analogicznie zrobimy tak samo, tylko tutaj jeszcze, jako że pojawia się to żółtawe światło, też dołożymy sobie żółtej ochry z lewej strony z bielą. I przejdziemy dalej w szarości. Wymieszamy sobie to, żeby było to w miarę płynne, ładne przejście. Dachy będą czerwone, dlatego podkład najlepiej sobie zróbcie troszkę ciemniejszy, czerwień z czarnym, takie bordo. Będzie fajne, bo na to będziemy mogli nałożyć sobie bez problemu już gotowe światła. I ten wystający z prawej strony komin. Też tym samym kolorem. Przechodzimy dalej. Szaro-czerwony z brązem. I zrobimy tą tutaj w cieniu ściankę łączącą te dwa budynki. Od razu podobnym, tylko trochę jaśniejszym kolorem dodamy żółtej ochry i rudego. Kapeczkę bieli. Możemy zakryć tak naprawdę całą tą boczną ściankę. Dalej będziemy robić ten murek. Ten murek był mocno jaśniejszy, więc tutaj do tego samego koloru dodamy po prostu dużo bieli. To będzie pierwszy podkład, taki szaro-brązowawy kolor, jasny. Od góry dodamy też żółci z żółtą ochrą. I tutaj troszkę na środku. Niech też sobie delikatnie przechodzi. Tutaj już zrobimy to w kolorach bardziej niebieskawych, bo zbliżamy się do naszej wody, więc pomieszamy sobie brąz z niebieskim, wyjdzie nam taki, może nawet czerwieni jeszcze trochę, o, bardziej nawet fioletowawy, szary. I delikatnie spróbujemy ze sobą to połączyć. I przechodzimy dalej.
Ta ściana musi być mocno ciemna, dodam troszkę wody. Ona musi być mocno ciemna, dlatego że jest z tej strony i tak naprawdę to jeżeli światło pada stamtąd, tutaj musi być mocny, mocny cień, więc zrobimy nawet czarny podkład. Boczkiem pędzla równo z drugą wieżą i do dołu już tak jak to widzimy. Wejdziemy jeszcze sobie tym czarnym trochę tutaj i oddzielimy ten budynek od tego muru. Ok. Teraz możemy położyć podkład na dach. Skoro mój pędzel jest czarny, to zacznę sobie od tej ciemniejszej ściany. Dodałem troszkę czerwieni i ciemnoczerwonym, takim bordowym kolorem zakrywam tę stronę dachu. Druga strona jest mocno naświetlona. Tutaj damy jasną czerwień. I przechodzimy do kolejnego budynku. Ta sama historia. Z tej strony wpada nam jeszcze światło. Choć tutaj do góry już będzie pomału troszkę ciemniej, więc będziemy poprzez brązy aż do może nawet czerni na górze dochodzili. Im wyżej, tym ciemniej. Jest też komin. Jego trzeba z tej strony mocniej zaciemnić, dodam czarnego. I do końca, do góry daszku już ciemno. Druga strona kominu natomiast możemy zrobić jaśniej z rudym. Ok. Prawa strona dachu ciemna. Mieszamy czerwony z czarnym. I nasz podkład będzie ciemny. Tu jest jeszcze wystający fragment. Tutaj musi być jeszcze ciemniej, dlatego że ten dach jeszcze rzuca na tą ścianę, która już i tak jest w cieniu, dodatkowy cień. Dobrze. Na dole już na pewno wpadnie troszkę więcej światła, więc przejdziemy od czarnego do brązów. I im wyżej, tym jaśniej rudy brąz z żółtą ochrą. Dobrze. Od razu zaznaczymy sobie czarnym cień pod tym wystającym elementem. I zejdziemy nim w dół z prawej strony. Na dole oraz z lewej strony dodamy szarości z niebieskim. Troszeczkę podniesiemy to do góry. Od razu nałożę tych samych kolorów tutaj w kilku miejscach, żeby wszystko się nam ładnie łączyło. I już cała ta strona będzie coraz jaśniejsza, więc znowu rude kolory oraz żółta ochra wracają do gry.
Im bliżej lewej, tym jaśniej. Muszę wyczyścić swój pędzel. Teraz już samą żółtą ochrą, mocnym światłem lewą stronę uzupełniam. To samo od razu zrobimy z murem pod spodem. On będzie delikatnie bardziej rudawy. Resztę uzupełnimy też szaro-niebieskim kolorem. Aż przejdziemy do mocno ciemnych kolorów po lewej stronie, więc dodamy do tego samego koloru troszkę czerni. Dobrze. Kolejny budynek ma na sobie już nałożony gotowy podkład. Teraz tutaj jest już lekkie zamieszanie, jak widzicie, jest tych budynków kilka, więc z reguły najlepiej jest zacząć od tych, które są z tyłu, dlatego że jak już te, które są z tyłu będą zrobione, wtedy nie musimy się już martwić o ich omijanie tymi z przodu, więc możemy zawsze gdzieś tam delikatnie nawet sobie wejść budynkiem z przodu na ten, który znajduje się za nim. Zaczniemy zatem od budynku z tyłu. Lewa strona mocno naświetlona. I dach już bardziej wchodzący w brąz, rudy oraz amber. Prawa strona będzie oczywiście analogicznie ciemniejsza. Dodaję do tego brązu czarnego. Poniżej musimy dodać więcej czerni. Podobna sytuacja jak była tutaj, dlatego że dach również rzuca cień na tą ścianę. I jeszcze, żeby podtrzymać całą kolorystykę, dodamy niebieskiego. Tutaj mamy jeszcze wystający z tyłu komin. Muszę dobrać troszkę wody, żeby być w stanie go precyzyjnie zrobić. Robimy go ciemnym kolorem. I kawałek, fragment dachu budynku, bardzo mało widocznego z tyłu. Doszliśmy teraz do tego budynku, ale zauważcie, że ten budynek nadal jest przed tymi. Więc stosując się do tego, co powiedziałem, nie będę go teraz robił, ominę go i zacznę od tych z tyłu. Ten budynek z tyłu oczywiście, tak jak w przypadku innych, po lewej stronie dach będzie miał mocno naświetlony. Po prawej trochę ciemniejszy. Dodamy czarnego. I pod dachem
Kawałek widocznej ściany zrobimy mocno ciemny, czarnym. Następnie kolejną rzeczą, która jest najbardziej oddaloną od nas, właściwie rzeczami, będą te dwie wieżyczki. Wieżyczki możemy na razie potraktować skrótem. Zrobimy po prostu czarnym z ciemnym brązem lewą stronę, prawą stronę, a lewą stronę troszkę jaśniej szarością z bielą. Później, kiedy zmienimy narzędzie na mniejszy pędzel, będzie nam łatwiej już poprawić szczegóły. Wieżyczki wykonane. Przechodzimy do budynku kolejnego. Teraz właściwie tutaj mamy jeszcze jeden budyneczek. Zrobimy go tak samo, czyli znowu jaśniej czerwony, rudy z żółtą ochrą. I druga strona ciemniejsza. Oddzielę go tylko delikatnie tutaj cieniem na tym dachu z tyłu, żeby było widać, że są to oddzielne dwa budynki. I przechodzimy już do budynku tego, następnie zostanie ten i mur. Ten budynek po prawej stronie jest trochę dalej i jest w cieniu, więc tutaj nie będziemy już robić tego tak jasno. Zrobimy to takim bordowym kolorem. Dokładam wody, aż do tej ściany na dole. Ścianę na dole zrobimy oczywiście ciemną. Dokładam czarnego. Pozostał nam budynek najbardziej wysunięty naprzód. Budynek najbardziej wysunięty naprzód będzie najjaśniejszym budynkiem. Dlatego tutaj już dużo żółci do tej czerwieni, trochę rudego brązu, żółtą ochrę i próbujemy pokazać, że ten dach jest jaśniejszy. W tym momencie mam już trochę zbrudzony pędzel, dlatego jak skończymy robić podkład, to poprawimy ten dach kolejnymi warstwami i narzędziami, żeby był jeszcze jaśniejszy od innych. Ja tutaj zszedłem troszkę za nisko, tu powinna być ściana, ale można to bez problemu naprawić. Zrobimy ją po prostu żółtą ochrą, oddzielimy od tego budynku. Dobrze, ta strona oczywiście ciemna, dodajemy czarnego. I ściana pod dachem najciemniejsza, już czysty czarny. Tutaj jest murek. Ten murek na pewno będzie bardzo mocno ciemny przy samej wieży, więc mając jeszcze
brudny pędzel, od razu skorzystam z tego i zaczniemy od strony tej wieży. Samym czarnym mocny podkład. I zejdziemy tym cieniem tak nawet gdzieś do połowy tego muru. To jeszcze na samej górze można trochę dołożyć. I będziemy przechodzić poprzez szarości i brązy w coraz jaśniejsze kolory. Żółta ochra. Żółta ochra z żółcią i dodamy trochę tego zielonkawego błękitu. Postaramy się uzyskać przejście między ciemnymi i jasnymi kolorami. I już coraz więcej tego błękitu bliżej prawej strony. A samą górę tego muru, żeby pozostać w naszej kolorystyce, zrobimy czerwienią, mocną dla oka czerwienią. I pomieszamy jedno z drugim. Tu jeszcze kawałek światełka nałożymy. Dobrze. Tutaj będzie widoczny kawałek takiej górki. Tu sobie dodamy ten błękit, pomieszamy z fleszem i z niebieskim. I takim szaro-niebieskim kolorkiem wypełnimy to, co nam tutaj pozostało. Później na to pójdą cienie, więc nie będzie to takie jednolite. Natomiast teraz, kiedy robimy podkład, nie ma problemu. Ta górka idzie sobie tutaj. Tak samo tą górkę wykonamy analogicznie tutaj. Tutaj jeszcze pojawiają się drzewa. One są takie niebiesko-szarawe, więc niebieskim z czarnym, z tymi szarościami zaznaczymy od razu sobie ich kształt. Są nawet kapkę za ciemne, dodam tutaj tych błękitów. Nie chcę, żeby aż tak się wyróżniały. Do samej wieży uzupełniamy drzewami. Nasz podkład jest gotowy. Przejdziemy teraz do następnego etapu. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.